Staliśmy się dla nich ratunkiem. Przygarnęliśmy, gdy zaatakowała Rosja. Czy tego chcieliśmy, czy nie, nasz kraj stał się ich domem. Czasem tylko na chwilę, często domem na przyszłe lata. Ważne, że gdy wybuchła wojna, wszyscy ruszyliśmy do akcji. Bo po prostu chcieliśmy pomóc. Polska strona wojny. Część 3. Jak jeden mąż. Хочу поблагодарить этот магазин. Я сама из Харькова, из Украины, бежала в чем есть. Огромное спасибо людям, которые помогают, которые есть возможность прийти и выбрать хоть на первое время какую-то одежду. Полякам низкие поклоны, нашим украинцам спасибо огромное за то, что есть. Спасибо. Zorganizowaliśmy sklep z bezpłatną odzieżą dla uchodźców z Ukrainy. To jest pomysł naszej trójki, mój i moich dwóch przyjaciółek, Ani Rakowskiej, Ani Świerbutowicz. Ale tak naprawdę to jest pomysł nas wszystkich, którzy pomagają, bo to my tylko jak gdyby rzuciliśmy ideę, żeby to zrobić, a potem się, jak to często bywa, zadziało samo. Przynosimy te ciuchy, przynosimy my, przynoszą ludzie, apelujemy na Facebooku, apelujemy w mediach, żeby te ciuchy były świeże, niezniszczone, wyprane, uprasowane. Spodziewaliśmy się, że może będą chętni ludzie, ale tutaj stała kolejka ponad 200 osób. Bardzo fajnie, bardzo w miłej atmosferze, tutaj nie było żadnych tarć. Natomiast no, widać było, że ludzie potrzebują takiego miejsca i to nas cieszy, nie? Że robimy coś, co faktycznie przynosi jakiś wymierny efekt. Część ciuchów jest też z magazynów z pomocą, które przyjeżdżają do nas z innych krajów. Są zbierane przez PCK, przez różnego rodzaju organizacje pozarządowe. Po prostu jeździmy do nich, bierzemy, potem sortujemy i wywieszamy na wieszaki. My sobie przyjęliśmy takie założenie, że jak najmniej kontroli, nie? Że generalnie ufamy ludziom i nawet gdyby się miało zdarzyć tak, że ktoś będzie chciał tego nadużyć, no to trudno, nic się nie stanie złego, nie? Po prostu, więc sprawdzamy paszporty, tak? Bo sobie przyjęliśmy, że w tym momencie najbardziej potrzebują tego jednak uchodźcy z Ukrainy. Chociaż zdajemy sobie sprawę, że te potrzeby mają też Polacy, nie? I inne narody, no ale w tym momencie jest taki czas, jaki jest, nie? Na pewno ich potrzeby są największe, więc sprawdzamy paszporty i staramy się, gdyby ktoś zbyt dużo brał tych ubrań, to mówić, słuchajcie, a może, czy na pewno wam są potrzebne 3 płaszcze, bo ktoś inny może przyjść i wziąć. Ale jeżeli powiedzą, że tak, są potrzebne, bo na przykład mają w domu babcię jeszcze i mamę, no nie ma problemu, nie? Także na luzie. No, mam nadzieję, że tych ubrań nie zabraknie, że ciągle będziemy je dostawali. Widać uśmiechy na ich twarzach? Jest to coś, co było im potrzebne? No tak, bardzo miło jest, jak ktoś szuka jakiś, widać, że faktycznie potrzebujący jest i nam uda się takie spodnie, na przykład takie buty komuś znaleźć, no widać, że są naprawdę zadowoleni, że to są fajne ciuchy, bo też o to nam chodziło, nie? To nie jest tylko ciuchland i po prostu, żeby kogoś ubrać, tylko żeby też w fajnych warunkach to było zrobione, a to, co zrobiła dla nas galeria tutaj Olimp w Lublinie, no to jesteśmy naprawdę pod wielkim wrażeniem, zupełnie bezpłatnie, nie? Nam to udostępnili, sami wyremontowali nawet ten lokal jeszcze, odmalowali go, opłacają media wszystkie, no także w ogóle rewelacja. Nie, po prostu jesteśmy grupą przyjaciół, teraz się też poznajemy z innymi ludźmi, takimi samymi jak my, więc my nie mamy żadnych środków, takich jakichś zewnętrznych, nie? Że zbieramy na coś, czy mamy jakiś swój budżet, po prostu robimy to, bo tak trzeba, nie? Jesteśmy w Lublinie, na ulicy Liliowej 5. Właściciele tego domu zdecydowali się pomagać Ukraińcom, którzy byli w potrzebie i cały swój dom, 500 metrów, ponad 500 metrów kwadratowych oddali po to, żeby tym ludziom pomagać. I tu od wielu dni naprawdę jest totalny zapierdziel, ale no trzeba, jak trzeba to trzeba. A oni bardzo chcą i bardzo potrzebują pomagać. А як вас звати? Злата. Злата? Злата і Злата. Злата і Злата. А скільки вам років? 6-8. Ага. А чого вам бракує найбільше? Мами. Дома. Мені мами. Невідомо, чи ти повернешся додому, чи люди повернуться додому. Приїхала, бо почула сирени, коли в нас почалися, ну і я тут. Почала допомагати волонтерам. Бачу поки що свій смисл життя тут. Ну а далі будемо бачити, як воно буде. Jesteś zadowolona? Tak. W sensie uśmiechasz się? Tak. Czemu się uśmiechasz? Tak, mam dzisiaj urodziny. Jak mówicie wszystkiego najlepszego w Ukrainie? Всього найкращого. Wszystkiego najlepszego. Дякую. A jak myślisz, jak będą wyglądały twoje następne urodziny? Минулого року на моє день народження був карантин.
була корона. В цьому році війна. Надіюсь, на наступний рік, на наступний буде весілля. Оце так, я надіюсь, що буде все хорошо. А як воно буде, ну тільки Бог знає. Pierwsza sobota wojny napisałam posta na swoim Facebooku, że przyjmę do 10 osób. No i nastąpił później efekt kuli śnieżnej. I mamy tutaj do 120 osób codziennie nowe twarze, bo teraz jesteśmy punktem tranzytowym, wysyłamy ludzi dalej do Europy. Już jesteśmy w takim momencie, w którym nie możemy pozwolić sobie na to, żeby odpuścić, bo ci ludzie już nas znają. Te informacje rozchodzą się raczej na zasadzie poczty pantoflowej i dzwonią raczej ludzie, którzy mówią, że ktoś już z nami gdzieś jechał, tak? I my jesteśmy znani, nas sprawdzili. My jesteśmy bezpieczni, można nam ufać, widzą nas na Facebooku, znają nas ich rodziny i dlatego nam ufają, tak? Ile jest tutaj metrów kwadratowych? Łącznie jest 560, na których mieszkają, to jest jakieś 360 metrów, bo na górze są dwie kondygnacje, gdzie mieszkają ludzie na dłużej z Ukrainy, a na dole mamy takie miejsce, w którym możemy przyjąć na noc, dwie i potem pomagamy im po prostu jechać dalej. Na górze jest chyba 37 albo 39, a na dole teraz jest 20 na pewno, ale wieczorem może się zmienić, bo możemy do 30 osób przyjąć i jak ktoś nie ma gdzie spać i nie wie co ze sobą robić, to przyjeżdża po prostu, nocuje, rano go karmimy, pokazujemy im jakie są możliwości, gdzie mogą pojechać i jadą. A ty gdzie teraz mieszkasz? To zależy. Słyszałem, że w hotelu. Tak, w hotelu śpię w nocy, a w dzień tam się garaż kąpie. Wszyscy nam pomagają. Wszyscy pomagają. Naprawdę mam świetnych sąsiadów. Sąsiad po mojej lewej stronie udostępnił powierzchnię pod magazyn. Tam przechowujemy wózki, walizki, które są znoszone przez znajomych i przez nieznanych ludzi, którzy widzą nas, obserwują na Facebooku, tak? Czekoladowy czasami przynosi nam ciastka jako poczęstunek dla naszych gości. Te uśmiechnięte oczy, te wyrazy wdzięczności, komentarze osób, które nam zaufały, pojechały z nami do Europy i są zadowolone, tak? Czują się bezpiecznie. To jest bezcenne. Słyszałem, że jesteś kryzysową narzeczoną. Tak, też tak słyszałam. Tak, Co się stało? to prawda. Chcesz powiedzieć? Znaczy, Łukasz się oświadczył tu, w tym garażu. Tobie się oświadczył Tak. podczas tego wszystkiego? Tak jest. Wojna była potrzebna do tego, żebyśmy się dogadali ostatecznie. Warszawa przywitała nas ogromnym zapałem i nietypowym bohaterem. To są te momenty, gdzie dziecko znowu przypomina sobie, że jest dzieckiem po tych wszystkich ogromnych traumach, które przeszło. Nawet jeśli tak, nie wiem, rozbawię dwójkę, trójkę, to już jest to wystarczająca dla mnie nagroda za cały dzień chodzenia, a tych dzieci takich rozwesolonych, rozbawionych, raczej w pierwszych dniach liczyłem w setkach. Teraz jest trochę mniej z uwagi na to, że ta relokacja trochę lepiej działa i po prostu osób jest mniej. Jak większość jest w Nadarzynie, gdzieś tam pod Warszawą. To już jest ten moment, że oni są już tylko przejazdem. Bilet, godzina, dwa, rozjeżdżają się w Polskę. Tak jak rozmawiałem z tymi ludźmi, z tymi dziećmi, to niektórzy jadą w Polskę dalej. Niektórzy jadą w miejsca bardziej egzotyczne, jak na przykład Ateny. A tutaj działam jako wolontariusz. Taki sam z siebie, bo nie jestem nigdzie w żadnej organizacji. Może dlatego tak wszyscy popychają, ale dzieci wszystko mi rekompensują. Także jak wracam z maskotką, ze słonikiem wieczorem, to cała reszta przestaje się liczyć. Mi najbardziej zapadł w pamięć moment, kiedy byliśmy właśnie w punkcie wydawania darów. Podeszła do mnie dziewczynka, która dostała takiego małego pieska, zabaweczkę i podeszła do mnie i powiedziała, co to za piesek, jak się nazywa i zaczęła opowiadać o drzewie kasztanów, które rosło koło jej domu. Więc myślę, że to są najwspanialsze momenty, kiedy możemy po prostu porozmawiać i się zaprzyjaźnić. Na dworzec mogą przychodzić tak naprawdę osoby, które jadą w tranzycie, czyli albo przyjeżdżają lub wyjeżdżają stąd.
zależy nam na tym, żeby to do nich przede wszystkim była pomoc kierowana. Najważniejsze, żeby też nie zniechęcić ludzi do pomocy, bo to jest ważne. Wiadomo, że ta pomoc będzie długofalowa. Na początku nas było tylko 10 osób, teraz jest pomiędzy 3 a 4 tysiące osób, które pomagają. A ty jak się z tym wszystkim czujesz? Jeśli nie czułbym się dobrze, by mnie tu nie było. Мы из Бердянска, с оккупированной территории. Ну, убегали. Ну, тяжело об этом, конечно, рассказывать. Все, убегали, ехали. Очень тяжело, 2 суток добирались просто даже до Запорожья. Ехали под градами, конечно, ну, тяжело это все. Под обстрелами всеми. Ну, слава богу, пробрались, доехали. Муж остался в Украине. Давно тут чекаєте? Уже 3-я неделя идет. 3-й тиждень тут на вокзалі? Неделя, да. І вам нема куди їхати? Мы обращались туда, где, ну, помогают жильем. Нема, все занято, ищем. Я прошу щиро українців вести себе порядно за кордоном і показати нас з кращої сторони. Дуже серце болить за Україну, тому що в мене чоловік військовий, і він мені дав приказ їхати сюди, до Польщі, щоб я завезла сюди дітей, щоб він вільно там відстоювати свою нашу перемогу спільну над ворогом. І в нас буде перемога в Україні. Поэтому мы хотя бы в безопасности. Здесь Польша встретила очень прекрасно. Все волонтеры помогают, вообще прекрасно просто. Все абсолютно помогают, игрушки дают деткам, еда, питье, все вообще, ну, идеально, идеально. Solidarność z sąsiadami widać było wszędzie, gołym okiem. A takie sklepy jak w Lublinie wyrastały jeden za drugim. Wystarczyło pokazać paszport, by dostać odzież, zabawki czy przybory szkolne. Skorzystała na tym również mała Kira. А що знайшла для себе чи для когось в цьому магазині? Для когось і для себе. А покажи. А другую игрушку, ну, кубик, я нашла для моего друга Эмиля. Он маленький, вот такой. И куснул меня за ногу, да, знаете, до чего? До синяка. Хочеш тут жити? Тобі подобається тут? Ну, хочу в Украину скорее. Ну, тут нравится большой город, много магазинов, но мало площадок. Но я хочу тут пойти на рисование. Я хочу деток украинских тут много. Українських. А що було в Україні, чого тут немає? Ну, в Україні є много площадок, парки. Тут я в парках уже не хожу, но один раз пошла. Один. А знаєш, чому ти тут? Знаєш, чому ти приїхала? Да. Потому что на Украину напала Россия. Я видела новости у бабушки, ну, показывают прям свежие новости. Там показывают танки, там люди вообще лежат на дорогах мертвые.